Cześć, witajcie. Na warsztat trafia wzmacniacz stereofoniczny zintegrowany marki NAD, seria 20, model 3020, czyli pierwszy ze staruszków. Tak, mam nadzieję, że to ten pierwszy. Nie orientuję się za bardzo w tej serii, ale jeśli nie ma chyba dodatku żadnego tutaj po liczbie, po końcówce 20, to jest to chyba pierwsza seria, zbudowany jeszcze na tranzystorach 2N3055. Trafia do mnie do naprawy, do przeglądu, do czyszczenia, do wymiany kondensatorów, montażu, również opóźnionego załączenia głośników i protektora. Wzmacniacz się nie uruchamia na ten moment. Ma on usterkę, słychać, ma usterkę potencjometru, płytka jedna jest pęknięta. Wzmacniacz, z tego co właściciel mi przedstawił, to jest w środku wyczyszczony, więc ja już mam o tyle ułatwioną sprawę. To ciekawostka jest taka, że ten wzmacniacz ma bardzo wygodną półkę, gdzie są zamontowane wszystkie konektory. Jeżeli patrzymy od strony frontu, no to mamy wszystkie wejścia widoczne. Przydałoby się, żeby jeszcze był podpisany do góry nogami. To by było chyba jeszcze lepiej. Wyjścia na kolumny głośnikowe tylko na jedną parę. Wejścia fono, tuner, aux, czyli mamy przez wzmacniacz fono. Mamy i dinowskie wejście. Mamy wejście i wyjście pętli nagrywającej. Możemy sobie wyjść widzę z preampa, preamp out. Labin, nie wiem co to jest labin. I clipping, soft clipping off albo on. Rozumiem, czyli ten układ miękkiego przestrajania, czyli będzie nam obcinał nam wysterowanie, żeby nie zagrzać końcówki mocy. Wzmacniacz przyszedł do mnie z taką, no gdzieś tam się oczywiście zaczepiło, z angielską wstyczką, ale mam przejściówkę, ja tego nie będę zmieniał. Najważniejsze, że jest on na napięcie 240 V, mam nadzieję, chyba że w środku jest jeszcze przełącznik, ale to trzeba będzie jeszcze sprawdzić, także jeszcze do prądu go nie podpinałem i na razie nie mam zamiaru, dopiero sobie obmierzę co mam obmierzyć, wymienię potencjometr, wyczyszczę przełączniki i wtedy będziemy działać. Wired, nie, jest ok, jest pod 240 V już przestawiony. Dopiero wtedy jak wszystko uruchomię, to będę zmieniał kondensatory, montował układ zabezpieczenia kolumn głośnikowych. To tyle na razie, rozkręcamy obudowę, działamy. I tak wzmacniacz prezentuje się w środku. Faktycznie sekcja od potencjometru jest urwana. Potencjometr volume do wymiany musi być. A spróbujemy to zaraz ogarnąć. Pierwsze co zrobimy sobie czyszczenie przełączników, selektora. Selektor jest zrealizowany na takich oto isostatach. No i wymienimy sobie kondensatory, przede wszystkim te w sekcji zasilania na coś świeższego. Tutaj mamy wzmacniacz napięciowy, wzmacniacz prądowy, nie jest ich dużo, więc te wymienimy. Spróbujemy wsadzić tam, gdzie można, powiedzmy w ścieżce sygnały jakieś foliowe, jeśli znajdę takie na stanie. Nie wiem do czego ta płytka, jakiś zasilacz pomocniczy chyba, bo diody, bezpieczniki, więc tutaj też trzeba będzie zaingerować. Tu jest przedwzmacniacz fono zapewne. No i nasze oryginalne motorolki 2N3055. Patrzę, czy nic tu się nie zadziało. Nie wiem co to jest za element, bo to jest skręcane, nitowane. Nie mam pojęcia co to jest za element, szczerze powiedziawszy. Zobaczę w schemat, bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Drivery, oryginalne wszystko. Także do pracy. No i co, potencjometr mamy już wymieniony, ale żeby dostać się do sekcji przełączników, jak i potencjometrów, no to trzeba było zdjąć tutaj tą przednią ściankę z chassis. No i co, kontynuujemy teraz. W takim razie wszystko już wymienię od razu. Czyszczenie potencjometrów, przełączników. Wymienimy sobie kondensatory w sekcji zasilacza, tak jak mówiłem, w sekcji zasilacza pomocniczego, jak i tam te kluczowe
w sekcji wzmacniacza napięciowego, chociaż zobaczymy, jakie są ich parametry, bo być może są w porządku. No i kolejny etap to wyczyszczenie tego kleju spod kondensatorów. Teraz odkurzę to, przeczyszczę i wsadzam nowe. Który to tutaj był taki... Nie wykazuje może jakiegoś wielkiego zużycia, ale na przykład ten jeden gagatek widać, że już pękniętą ma gumę, więc mogło tutaj dojść do rozszczelnienia już komory kondensatora. Także wymienimy je. 2200 na 35 V. Mała aktualizacja. Kondensatory mamy wymienione zarówno w sekcji zasilacza głównego, w wzmacniaczu napięciowym, w zasilaczu pomocniczym. Tutaj przewzmacniacz FONO, jak i część napięciowa przewzmacniacza regulacyjnego. Także to mamy załatwione. Teraz czas na przełączniki, potencjometry, nie ma ich dużo. O, zapomniałem jeszcze tutaj. Nie, to później. Później będziemy jeszcze te druty. Mówię druty, bo to jest wszystko sztywne, także z drutu zrobione. No starsze sprzęty tak miały, także jest to wszystko sztywne i ciężko się to operuje. Aha, jeszcze wymienię tutaj dwa kondensatory, żeby dobrze działał nam. Dobrze działa linijka LED. No ale teraz zabieram się za przełączniki i czyszczenie selektora. Pomimo, że były myte przełączniki przez właściciela, to mimo wszystko wyglądają tak czarne, więc nie mogę zostawić tego bez wyczyszczenia. Nie wiem, jak tam w środku. Myślę, że podobnie. Tu już mam wyczyszczony FONO włącznik, a tu selektor wejść, tak żeby nie było żadnych trzasków. Czyścimy. No i słuchajcie, przygotowałem się do pierwszego uruchomienia i mamy ząg, ponieważ na driverze w kanale prawym prawdopodobnie mamy no niestety zwarcie. Więc albo zwarcie jest na tranzystorze końcowym, albo na driverze. Bardziej obstawiam driver, dlatego zaraz sobie go wylutuję i zobaczymy. No niestety uszkodzony sprzęt. No i nasz driver, ale niestety jest wart. No niestety, ale mamy gorszy problem, ponieważ wart jest również tranzystor wyjściowy. Trzeba go wymontować. Wracam po krótkiej przerwie. Do czego? Nie wiem, na czym stanęło, ale ostatnio okazało się, że padnięte są jeden tranzystor wyjściowy, ten właśnie NPN Motorola i drivery. Nie pamiętam już, czy 2 czy 1, ale prawdopodobnie 2 drivery, także w prawym kanale już wymontowane. Stanęło na tym, że postanowiłem wstawić zamienniki, a zamienniki to będą, te są może czystsze troszkę, oryginały z wylutu. Tak postanowiłem, już wolę z wylutu wziąć części jak nowe, niepewnego pochodzenia, MJ 15025 i MJ 15024. Są to ON Semik produkcji, jak widać używane, sprawne, z wylutu. Wolę takie oryginalne części wstawić. W drivery jeszcze nie wiem, co wstawię. No, musimy wymienić oba kanały. Ja już sobie tutaj oczyściłem przy okazji pastę. O, coś mi wyleciała jakaś. A nie, to ja. Wyczyściłem sobie pastę już. Także damy świeżą pastę, bo ta była już skamieniała. W drivery w późniejszych wersjach chyba były wsadzone BD139 i BD140, więc pójdziemy może tą drogą, ponieważ zdobycie znowu takich oryginałów to również graniczy pewnie z cudem, więc pójdziemy taką ścieżką. Wstępnie sprawdziłem resztę tranzystorów, one są sprawne. Te prawdopodobnie są od regulacji prądu spoczynkowego. Tutaj też zmienimy sobie pastę, damy świeżą. No to do boju, montuję tranzystory, nowa pasta i uruchamiamy. Okazało się, że jeszcze włącznik sieciowy jest uszkodzony, nie załącza w jednej sekcji. Także rozebrałem go, mam nadzieję, że go złożę, przeczyszczę styki i mam nadzieję, że będzie działać. Do przeczyszczenia wszystko powinno działać. Przełącznik już wyczyszczony, tu można zobaczyć, jak on działa.
podgięte blaszki, wyczyszczone, naoliwione, będzie działać. Ok, dobra, więc mamy już uruchomiony wzmacniacz. No, okazało się, że niestety, ale jeszcze jeden tranzystor był tutaj uszkodzony. No, ciekawostka taka, że uszkodził się w taki dziwny sposób, że na mierniku wykazywał poprawnie spadki, oczywiście w układzie, jak i po wylutowaniu potem, ale okazało się, że no nie jest tranzystorem. Więc miałem problemy z uruchomieniem, ale teraz już zobaczmy. Dioda zaświeciła się, lekkie puknięcie w głośnikach, dlatego będziemy montować zaraz opóźnienie załączenia kolumn. Zmęczony już jestem troszkę, więc chyba odpuszczam na dziś. Ale wzmacniacz już wydaje jakieś tam dźwięki z siebie. No i pracy nad naszym nadem dobiegł końca. Już jest złożony, przetestowany, próbę ognia przeszedł. Później sobie zrobimy pomiar zniekształceń. Co zrobione w skrócie? Wymienione wszystkie kondensatory, wyczyszczone przełączniki, selektory, wymieniony potencjometr volume, wyczyszczony przełącznik sieciowy. 2 razy musiałem go otwierać, bo nie domagał mimo wszystko. Dołożone opóźnienie załączania kolumn głośnikowych wraz z zabezpieczeniem na MIPC 123.6. Jakiś taki układ to jest MIPC 123.7H. O właśnie. Zasilanie wzięte z płytki zasilacza pomocniczego. Natomiast pod spodem płyty wchodzą nam przewody do wyjść głośnikowych. 8 sekund około chyba czas załączenia kolumn wynosi. Co więcej, wymienione oczywiście tranzystory w stopniu końcowym, tranzystory od regulacji prądu spoczynkowego. Tu mamy potencjometr do regulacji biasu. Gdy dotknąłem jednego, było ok, drugiego rozleciał mi się, także cmentarzysko części tutaj. Potencjometr rozleciał się po prostu, więc musiał być wymieniony. Cmentarzysko części, trochę półprzewodników, trochę rezystorów, oczywiście końcówka mocy. Tutaj jeden zestaw się ostał, tych tranzystorów, jak i driverów, więc to odsyłam właścicielowi. Ale powiem wam szczerze, że bardzo lekkie, strasznie leciutkie te Motorola, te 2N3055 oryginalne, one są jak pyłek dosłownie. Ale wyglądają na oryginały. No tak, ktoś przyłożył się naprawdę, ktoś musiał się przyłożyć, żeby upalić ten jeden kanał. No i słuchajcie, na 3 razy otwierałem go znowu, bo rewizja od dołu, trzeba blachę ściągać, żeby dostać się do lutów oczywiście. No i doszedłem do momentu, żeby wyregulować prądy spoczynkowe. I co się okazało? Okazało się, że nie ma tutaj takiej możliwości. Nie ma możliwości regulacji potencjometrem prądów spoczynkowych. Serwisówka mówi, żeby dokładać rezystory do rezystorów, które tu są, żeby dokładać lub odejmować rezystory tak, aby napięcie mierzone, czyli nasz bias, był odpowiedni. Oczywiście punktu do mierzenia napięcia również nie ma. Są tutaj takie zwory, które należy rozciąć i włączyć się tutaj albo amperomierzem, albo pomocniczym rezystorem, na którym mierzymy spadek napięcia i dopiero wtedy regulować. Więc ja postanowiłem, że wsadzę tutaj potencjometry takie z epoki, bo akurat miałem, więc dobrze się komponują. 1 kg. Wpiąłem się tutaj rezystorem 1 ohm, no i mierzyłem sobie spadek napięcia na nim i dopiero wyregulowałem. Co ciekawe, na oryginalnych rezystorach, które tu były, 1-2 kg, to prąd spoczynkowy był jakieś tam, nie wiem, 2 mA. Nie wiem, czy to wynika ze zmiany tranzystorów końcowych, być może, a być może oryginalne również chodziły na zbyt małym prądzie spoczynkowym. Więc teraz powinien brzmieć lepiej ten wzmacniacz, myślę, i mam nadzieję, że tak będzie. Przetestowany również przez wzmacniacz Phono, zachowuje się poprawnie, wszystko działa. Wzmacniacz ma kilka epizodów włączeń. Nie widzę, żeby żaden kondensator się gotował, bo to też jest ważne, bo czasami potrafi po prostu człowiek przeoczyć polaryzację. No i gdzieś może Wam gotować się kondensator, ale wszystko wygląda na ok, nic nie wyszczeliło. On sobie jeszcze popracuje. I zobaczymy. Wracając do prądu spoczynkowego, 25 mA około jest ustawiony najlepiej, kanał prawy. No dobrze, to może nie przynędzając, sprawdźmy sobie wyniki pomiarów jakieś. Tu mamy w tym momencie 1 W i zobaczmy sobie na oscyloskop.
No, na oscylogramie mamy też około 1 W RMS, jak widać kanały w miarę równo. Także patrząc od tak najmniejszych, od najmniejszych głośności, to są równiutkie i na tym najbardziej mi zależało, że one równo startują 400, 600, 720. Dopiero przy wyższej głośności no to jest jeszcze akceptowalne. Tu dopiero widać, że coś zaczyna się dziać, a to już jest naprawdę dość duża głośność, więc ja to zostawiam, ponieważ potencjometr nie jest może idealny. Ok, tu mamy około ponad 1 W mocy. Zobaczmy sobie na wyniki pomiarów. Są zadziwiająco dobre, powiem szczerze. Są bardzo dobre. 5000 kanał lewy, 4000 kanał prawy, SNR dość wysoki. Ja sobie zgaszę jeszcze żarówkę, bo ono mi tu zakłóca. Niestety karta dźwiękowa jest w bliskiej odległości od żarówki, no, ale niewiele to zmieniło. Myślę, że jest ok, taki wynik pomiarów. Wróćmy sobie do pomiaru mocy maksymalnej. Ok, zróbmy sobie próbę ognia tak zwaną. Ja sobie tutaj zmniejszę. Zobaczmy przy jakim napięciu. O, tu już mamy przesterowanie. Czyli moc realna, jaką oddaje ten wzmacniacz, to jest około 100 na 8. 100 na 8, to jak dobrze liczę, to jest 12 W RMS. Coś takiego. 12 W RMS. To jest włączony soft clipping, a zobaczmy, co się będzie działo, jak wyłączę układ soft clippingu. I zobaczmy, teraz bez włączonego układu soft clippingu no zaczyna wyglądać to paskudnie, faktycznie. Zaczyna wyglądać to bardzo brzydko, to przesterowanie jest dość silne, więc soft clippingiem wygląda to dużo lepiej. I moc się nie zmienia, tylko charakter przesterowania jest o wiele ostrzejszy. No i na tym można zakończyć naprawę tego wzmacniacza, jego odświeżenie z totalnego gruzu do działającego wzmacniacza. Jak gra ten wzmacniacz? Dość ciepło, podbity dół jest, można to wyczuć, że jest to taki misio, ciepły misio, stara szkoła grania, co kto lubi. Całkiem przyjemnie się tego słucha, szczególnie gdzieś tam do cichego grania w tle, ja tak mówię, do plumkania. To bardzo fajny wzmacniacz, no i w bardzo ładnym stanie, o dziwo, bo pomimo że tych lat to panel nie jest nigdzie pęknięty. Tam właściwie mówi, że gdzieś od spodu podklejał, ale tu z frontu jest ok. No dobra, to tyle. To w takim razie pozdrawiam serdecznie, dziękuję za kolejny odcinek i do następnych.